Witajcie na Milsie, jesteśmy gotowi do programu bardzo ciekawego F1 Vlog w wolnym tygodniu. Pomówimy przede wszystkim, dlaczego Max Verstappen jest najlepszym kierowcą Formuły 1. I nie chodzi tylko o to, że wygrał w swoim pierwszym starcie na epickim torze Nordschleife w GT3. Są ku temu także inne powody. Potem o tym, że Robert Kubica ciągle jest w walce o Mistrzostwo Świata w WEC-u, mimo tego, że ma sobą naprawdę trudny kolejny weekend. Tym razem na torze Fuji. Trudno się odnieść, oprzeć wrażeniu, że jego zespół robi wszystko, żeby tego tytułu się nie dochapać, ale może to jest tylko wrażenie. Potem pomówimy sobie także o kolejnych wymówkach Lewisa Hamiltona, który tym razem odrzuca jego rodak, David Coulthard, o tym, że Massa walczy o wielkie odszkodowanie. Dajcie znać, czy mi widać, czy mnie słychać, bo nie jestem sobie w stanie znaleźć... Teraz widać, bo mnie witacie, widać, słychać, to dobrze. Massa walczy o wielkie odszkodowanie, ale pierwszy tytuł Mistrza Świata Lewisa Hamiltona jest raczej już zabezpieczony, przynajmniej na początku. Chodzi oczywiście o tę aferę, która dokładnie 17 lat temu się wydarzyła, czyli o Crashgate w Singapurze. Nowe wymówki szefa Ferrari, także miał kolejnych kilka lat na to, żeby pościemniać, więc wiecie, no to za mało było dotychczas czasu, więc będzie go potrzebował jeszcze więcej. Zobaczcie, jeszcze trochę poprawię. Posadka musi się tutaj zachować. Cezary Gutowski, dzięki wielkie. Aż tak to chyba nie. I o beznadziejnym zakochaniu Charlesa Leclerca. To są dzisiejsze tematy F1 Vloga. Bardzo się cieszę, że się widzimy w tak pięknych okolicznościach przyrody i po tak fajnym wydarzeniu. Od razu proszę Was, jest ta funkcja podbijania, która działa podczas live'ów i ona szczególnie dobrze działa właśnie podczas live'ów, więc jeżeli możecie trochę mnie pozaspinować i podbić, będę wdzięczny. Jeszcze będę o to apelował w tych ciężkich algorytmicznych czasach. Nawet sobie zrobię notatkę, żeby jeszcze to zapamiętać. A póki co przechodzimy do naszego pierwszego tematu, który jest bardzo przyjemny, dlatego że mamy kierowcę, który żyje ściganiem i robi coś więcej niż tylko jeździ w Formule 1, że tylko. Bo to jest jakby część większej całości, ale zwróćcie uwagę, Max Verstappen po wakacjach była to Holandia, trudna, a potem Grand Prix Włoch i zwycięstwo na Monzy. Po zwycięstwie na Monzy od razu wyjazd na Nordschleife na kolejny weekend, żeby wziąć udział w wyścigu w tej grupie B. Dziękuję bardzo, Krystianie, za Twojego donate'a. Max wygrał Ferrari, a Jos został rajdowym mistrzem Belgii. To prawda, podwójne święto w rodzinie Verstappenów. Więc wygrał na Monzy, potem pojechał po permit B, tam był to weekend po części udany, po części nieudany, tam były problemy, no ale ten permit dostał na starty w GT3, potem pojechał do Azerbejdżanu, gdzie znów wygrał wyścig i potem pojechał w NLS, swój pierwszy wyścig 4-godzinny w sobotę w Ferrari 296 z Chrisem Lulamem, czyli tak naprawdę jego podopiecznym. Dziękuję bardzo, Justyna, za Twojego donate'a. I ten wyścig wygrali już w debiucie. Ruszali z trzeciego pola, tam były problemy pewne w kwalifikacjach i od razu Max objął prowadzenie i wypracował minutę przewagi. Potem za kierownicę wsiadł Lulam, 22-letni Brytyjczyk i przeciągnie metę 24,5 sekundy przed Fordem Mustangiem GT3, który prowadzili Denis Fecer, Jan Mardenborough i Fabio Scherer. Fabio Scherer też powinien być Wam znany, bo jeździł m.in. w DTM-ie, ale też nie tylko. Zdaje się, że nawet jeździł w LMS-ie, mimo w LMP2. No w każdym razie też dość znany kierowca. Co mówi Max generalnie? Ten typ wyścigów GT3 to moja pasja. Czuję pasję do ścigania także poza Formułą 1. Każde okrążenie na Nordschleife to inne doświadczenie. Ten tor jest na szczycie listy torów, na których chce się ścigać. Jest ekstremalnie wymagający, bardzo długi i wąski, ma historyczną konfigurację. No i kolejny na liście dla Maxa będzie start w tym epickim wyścigu 24 godziny na Nürburgring. Raz byłem na tym wyścigu z Hyundaiem, robi naprawdę duże wrażenie. Jest to taki zupełnie inny typ ścigania tak naprawdę i atmosfery nawet niż w WEC-u, mimo tego, że też jest długi dystans. Helmut Marko prawie potwierdził, że to już jest klepnięte. Chociaż Max ma w sobie na tyle pokory, że mówi, że musimy się jeszcze nauczyć. Jeszcze nie mówi, że to na pewno wystartują w przyszłym roku w tym wyścigu, ale no ewidentnie tak jest. Co ciekawe, Robert Kubica chciał iść tą samą drogą po sezonie swoim w DTM. Nie wiem, czy pamiętacie taki wywiad po sezonie 2020, kiedy Robert się wkurzył, kiedy mu zasugerowałem, że no w tych wyścigach to ja przecież mogę startować. Bardzo ciekawa sytuacja. Wierzę, mam nadzieję, że to był ten moment, kiedy Robert też sobie pomyślał, że okej, faktycznie
Faktycznie może powinienem celować trochę wyżej, natomiast parę lat później mistrz świata czterokrotny Formuły 1 robi to samo, co chciał robić Robert i startuje no, na Nordschleife, będzie chciał jechać w 24-godzinnym wyścigu. Robertowi też niewiele zabrakło, a miał już ze sobą ten start. Opowiadał o tym ostatnio w Codrive, jak 4 lata temu starał się o permit, o start i dlaczego tego permitu nie udało mu się odzyskać. Natomiast no, bardzo polecam Wam, jeżeli nie widzieliście ten Codrive z Robertem poprzedni, on jest cały czas aktualny i no, dużo fajnych tematów, między innymi właśnie o tym Nordschleife, o startach Maxa na Nordschleife, o tym, że Robert ma, no, że podejście do ścigania ma bardzo podobne co Max Verstappen. A wracając do Maxa, dlaczego jest najlepszym kierowcą Formuły 1? Nie na zasadzie słowackiej wielkim poetą był, tylko no jest najlepszym kierowcą, jakby nie patrzeć. I to nawet nie chodzi o jego wyniki w Formule 1, bo wyniki mogą być mylące. Nie jeden kierowca miał wspaniałe wyniki, a wcale nie był aż taki mega dobry. Nie chodzi o jego ogromny talent i wielkie doświadczenie, oczywiście wytrenowane przez ojca i też nie chodzi o jego ogromną wyścigową inteligencję, chodzi o to, że nad tym wszystkim jeszcze jest ta ogromna, ale to ogromna pasja do ścigania. Jeździ czym się da i kiedy się da. Jeżeli nie w realu, to w wirtualu. Nie pojechał na premierę F1 Movie w Monako i nie pojechał na czerwone dywany do Nowego Jorku, tylko upalał albo na simie, albo trenował w samochodzie GT3. Nie było żadnych wypadów na Barbados czy innej turystyki, czy na jakieś pokazy mody. Nie było sesji dla Vogue'a, tylko po prostu jazda, kiedy tylko się da. I to naprawdę to jest ten wyznacznik i to nie jest tak, że to nie jest dlatego, że tak bardzo dobre, że on po prostu się zmusza do tej jazdy, że po prostu jeździ. Chodzi o to, że to jest ten element całości. Trochę tak jak no, pytanie, dlaczego Robert Kubica jeździł w rajdach, kiedy jeździł w Formule 1. Bo miał w sobie tyle pasji, że po prostu musiał ją rozszerzać o inne starty, plus jeszcze tam korzystał na tym, po prostu szykując się do ścigania w Formule 1. Tak? To miało dać jakieś większe korzyści. Bardzo podobny przypadek Maxa Verstappena. Ta pasja jest tak duża i doprowadziła go do takiego punktu, że po prostu sprawia, że on musi robić te inne rzeczy, prawda? Bez tej pasji, bez tych startów nie byłoby nic innego. Dodam jeszcze, że, i to trzeba zawsze pamiętać, Nordschleife to jest najniebezpieczniejszy tor wyścigowy świata generalnie. Jest po prostu ultra niebezpieczny, więc no, o tym się nie mówi, ale także starty tam są obarczone wielkim ryzykiem. I o tym nie wolno nam zapominać. To jest po prostu coś, co stanowi pewne zagrożenia. Natomiast Max tym wszystkim ma też mega fajny cel, o którym warto pamiętać, szczególnie osoby, które uważają go za jakiegoś, nie wiem, buca, czy aroganta, czy osoby, która, nie wiem, nie ma na względzie innych osób. Jest to absolutnie błędne, ale ma jakieś tam swoje zachowania, czasami nie za fajne. Myślę, że każdy ma prawo do takich zachowań, natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że jest to po prostu mega fajnym, takim w porządku kolesiem, z którym można nawiązać taki wspólny język porozumienia. I jego celem jest, co już podkreślał, sprawienie, że ludzie, którzy mają wielki talent, ale nie mieli takiego szczęścia jak on i nie byli w stanie startować w kategoriach juniorskich, czy po prostu startować w realu, ale za to mieli pieniądze i czas na sim racing, żeby ci ludzie mogli wejść do prawdziwego ścigania. I stąd właśnie jego teammate teraz to jest właśnie jeden z tych ludzi. Co jest mega, mega fajne, jeśli chodzi o Verstappena. Czyli ma taką misję po prostu, żeby no, dawać szansę ścigania się innym osobom, które mają jego zdaniem ogromny talent, ale nigdy w realu nie mogły jeździć. Natomiast tu przechodzimy do drugiego tematu, poważniejszego już. Czy ma szansę na tytuł Formuły 1? Już zrobiłem o tym wcześniej program, ale myślę, że trzeba wrócić do tego tematu, dlatego że jakby sytuacja się jeszcze poprawiła. Zwróć uwagę, po Grand Prix Holandii, po wakacjach tracił 104 punkty do Oscara Piastriego. 2 wyścigi dalej, ta strata wynosi jedyne magiczne 69. To jest wciąż dużo. Natomiast do zdobycia maksimum jest 199 punktów, bo mamy do końca 7 rund jeszcze Formuły 1, a do tego jeszcze 3 sprinty. I matematycznie szanse na mistrzostwo mają po pierwsze Oscar Piastri, który ma 324 punkty, po drugie Lando Norris, który jest 25 punktów za nim, po trzecie Max Verstappen, 69 punktów za nim i po czwarte George Russell z 212 punktów, to oczywiście nie nastąpi, i Charles Leclerc 165 punktów. Pytanie, na kogo Wy obstawiacie w tej walce o Mistrzostwo Świata, bo to pytanie jest ciągle otwarte i wydaje mi się, że 3 kierowców w tej walce będzie brało udział. Pytanie, jakie mają szanse. Sam Max, jeśli chodzi o jego perspektywę, mówi, nie podlegam na nadziejach, ale zostało 7 rund. 69 punktów to dużo, więc osobiście o tym nie myślę. Tylko podchodzę do tego z wyścigu na wyścig. Tak jak kiedyś Adam Małysz lubi ten przykład ze skoku na skok. To robiłem praktycznie przez cały sezon. Starałem się dawać z siebie wszystko, zdobywać jak najwięcej punktów, a po Abu Zabi zobaczymy, jak się ułoży.
Jeśli chodzi o Oscara Piastriego, a to jest ten, który ma najwięcej do stracenia, bo prowadzi w tych mistrzostwach, Oscar powiedział, nie zamierzam go skreślać. Trochę tak buńczucznie chyba, ale szczerze mówiąc nie za bardzo mnie to martwi. Po prostu próbuję się odbić po tym weekendzie i dawać z siebie wszystko. Najlepsze występy, jakie tylko potrafię. Wiem, że jeśli odzyskam to, co wiem, że potrafię robić, to będę bardziej niż bezpieczny i na tym się skupię. Pytanie, czy McLaren jeszcze to odzyska, dlatego że jest jeszcze kwestia tego, że Red Bull się poprawił. Fakt jest taki, że tory mu sprzyjały, były bardzo inne tory i Azerbejdżan i Monza od tych klasycznych, natomiast no, chyba nie ulega wątpliwości, że Red Bull jest lepszy, lepiej się szykuje do wyścigów, ma lepsze ustawienia i przede wszystkim poprawił podłogę. Widzę, że Wojtek pyta, gdzie to podbijanie jest. Wojtku, nie powiem Ci, bo ja jakby nie oglądam tego na żywo. Wiem, że jest taka opcja podczas oglądania na żywo to jakoś słabo działa, jeśli chodzi o YouTube, ale może jakoś uda się znaleźć. Co mówi Lando Norris? Takie bardzo przytomne spojrzenie. Po pierwsze o McLarenie. Na torach o niższym docisku wciąż mamy problemy. Nadal nie mamy potrzebnej pewności siebie. Samochód może być szybki, ale nie jesteśmy w stanie powtarzać tego tak często, jakbyśmy chcieli. Czyli nie ma tej powtarzalności na dystansie. I tak często jak na przykład Red Bull. Nie zrozumcie mnie źle, mieliśmy niesamowity sezon, ale wyraźnie są pewne rzeczy, które nie są wystarczająco dobre u nas i musimy nad nimi dalej pracować. I o Red Bullu. Nieczęsto są wolni, więc myślę, że ludzie nie powinni być wciąż zaskoczeni, że są szybcy. Max wygrywał wyścigi i już na początku sezonu. Mógł zresztą wygrać pierwszą rundę i myślę, że był bardzo blisko wygrania w drugiej. Przez cały sezon byli szybcy, wprowadzili kilka ulepszeń na Monzie, co pozwoliło im poprawić się jeszcze bardziej. Wiemy, że są niesamowicie silnym zespołem i mają jednego z najlepszych kierowców w historii Formuły 1, więc nie oczekujmy niczego mniej. Co ciekawe, George Russell, który był chory zresztą na konferencji, odniósł się do Verstappena jako do zespołu Red Bulla. To nie był jakiś taki pusty komplement. No to był taki automat myślowy. Po prostu tak, zresztą nie tylko George Russell i nie był to pierwszy raz, odnosił się, jak mówił o walce w Mistrzostwach Świata Konstruktorów, mówił o Ferrari, o McLarenie, o Mercedesie i o Verstappenie, zamiast o Red Bullu. Verstappen zresztą tam upomniał żartobliwie George'a, że ma na myśli chyba Red Bulla, ale George powiedział Verstappen Team i ma rację. Toto Wolff o szansach Maxa. To jest bardzo ciekawa wypowiedź w kontekście tego, że Toto chce go mieć w własnym zespole. Mówi, zawsze trzeba zachować trzeźwość umysłu i pokorę. On miał dobrą passę, samochód jest dobry, a Maxa Verstappena zawsze trzeba się obawiać, zwłaszcza gdy widzi, że mistrzostwo znów jest w zasięgu. Ale jaka jest różnica? 69 punktów. Cóż, to odległy cel, long shot. Musi mu sprzyjać szczęście, wystarczy jednak, że lider mistrzostw nie ukończy wyścigu, a wszystko może się zmienić. Max może zdobyć 25 punktów, więc sytuacja może się szybko odwrócić. Będę trzymał za to kciuki. To co, kochani, kolejna awaria Mercedesa, bo Mercedes ma dość awaryjne silniki, czego doświadczył ostatnio przecież w Holandii Lando Norris. No taka awaria i co? I Max przechodzi do Mercedesa w sezonie 2027. Nie, tutaj oczywiście żartuję, przesadzam. Jest to żarcik. Natomiast to, co jest też bardzo ważne, McLaren podkreśla, znowu Zak Brown powiedział, że nie zamierzają stosować team orders. Dzisiaj zrobimy sobie taki formacik, że będę sobie patrzył trochę na komenty, jak jest na pomarańczowo się świeci jakieś kolory, czyli donate albo pomarańczowo, że się zwracacie do mnie, to widzę tutaj pytania. Jeśli Francja wraca do kalendarza F1, to jakie by Pan chciał zobaczyć tor? Gdyby Francja miała jeździć w Formule 1, to Manikur był super fajnym torem, bardzo takim klasycznym też właśnie, dość wąskim. Nie wiem, jakby tam było z wyprzedzaniem, to by było pewnie trochę problematyczne, to jest ten, ale generalnie sam tor jest bardzo fajny i no niestety nie ma tam hoteli za dużo, ale Manikur to mój ulubiony tor. Francuski, Paul Ricard też może być, jest w fajnym miejscu, jest to, tylko jest taki sterylny, dziwny. Tutaj widzę Antonelli, Hadżar, co w tym temacie? Dziś nie będziemy o tym akurat mówić, ale wracamy do tego tak czy inaczej. Siemka, dałem łapkę w górę i zostawiłem łapkę w górę. Dziękuję bardzo, Łukaszu. Bardzo, bardzo to doceniam. Ok, przechodzimy do kolejnego tematu, czyli Robert Kubica na Fuji w WEC. Zanim przejdę do tego, pragnę jeszcze raz przypomnieć, te programy w dużej części powstają dzięki moim patronom, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, jak to mam w zwyczaju. I zapraszam też do tego grona, link jest ukryty na dole w opisie. Robert wraca, wciąż jest w grze mistrzostwo, mimo tego, że ma za sobą kolejny naprawdę ciężki weekend. Dojechał do mety w najwyżej sklasyfikowanym Ferrari, czyli to prywatne, na 10. pozycji, czyli ostatniej punktowanej w tym wyścigu. Numer 50 był na pozycji numer 11, a 51, czyli liderzy mistrzostw świata, na pozycji numer dopiero 15. Ruszali z 10. pola, jeśli chodzi o naszą załogę, 83 i był to Phil Hanson.
Ferrari 51 z 6 miejsca, znaczy pola, oni ruszali, start jest lotny, z 6 pozycji ruszało, więc byli z przodu. I tak, już na początku Phil spadł na 12 miejsce, no a potem szybko doszło do uszkodzenia samochodu i wielkiej dziury, do zrobienia wielkiej dziury w samochodzie numer 83 po zderzeniu z Astonem Martinem numer 007. Harry Ticknell stracił kontrolę w dość frajerski sposób i przyładował w nasze Ferrari i w BMW, do tego jeszcze wywalając je z toru. Naprawdę bardzo, bardzo słaby błąd. Tak czy inaczej, no, uszkodzony samochód, kolejne przejście i w końcu w pewnym momencie nawet Phil spada na ostatnie miejsce. Nie utrzymuje się tam długo, bo inne zespoły też mają przygody. Było naprawdę dużo incydentów w tym wyścigu, w całym przekroju stawki, co z całą pewnością trochę pomogło naszym. Natomiast kluczowe błędy i przygody miała załoga numer 51, czyli liderzy mistrzostw świata. Na przykład Fuoco zderzył się z batonem i doprowadził do uszkodzenia samochodu, co spowolniło Ferrari numer 51. Do tego mnóstwo przewinień podczas pit stopu, mnóstwo z limitami toru, kontakt z Protonem numer 99. De facto dostali drive-thru najpierw za limity toru, a potem 30 sekund stop and go za kolejne złamanie limitów toru. Wtedy akurat jechał Calado za kierownicą. Naprawdę kierowcy załogi numer 51 robią wszystko, żeby pomóc naszej załodze w zdobyciu tego mistrzostwa, ale niestety no, nasza załoga też ma sporo przygód, tylko że nie z racji kierowców, raczej właśnie z racji tego, co się dzieje z samochodem, różnego rodzaju przygody. Robert jechał ostatni stint i na tym ostatnim stincie wyprzedził Ferrari numer 50, który też zdaje się nie było już w najlepszej formie w tym momencie. Co ciekawe, wcześniej Phil musiał to Ferrari przepuścić, zespół go o to poprosił we wcześniejszej fazie wyścigu. I dowóz 110 miejsce i 1 punkt zdobyty, z tego co rozumiem, oprócz uszkodzenia z boku, to jeszcze potem podczas zmiany FIA doszło do uszkodzenia innego samochodu, przez co było wiele niższy docisk od podłogi. Więc Robert jechał totalnym szrotem, ale udało mu się dowieść do mety ten 1 punkt. Zwyciężyło Alpine numer 35, było to pierwsze zwycięstwo Alpine w Hypercarze. Co ciekawe, też mieli przygody. Mieli m.in. karę 5 sekund stop and go za uderzenie w Toyotę. Habsburg przeładował w dość brzydki sposób, próbując wyprzedzić Toyotę i spadli nawet za naszych. Jeszcze mieli 5 sekund dodane do pit stopu za przewinienie w trakcie innego pit stopu. Jechali w tym samochodem Ferdynand Ferdek Habsburg, Charles Milesi i Paul-Loup Chatin. Jeszcze drugie miejsce dla Peugeota numer 93, jeśli dobrze pamiętam. To była najwyższa pozycja Peugeota, oczywiście od powrotu do tej kategorii ścigania. Peugeot wcześniej odnosił wielkie sukcesy, ale tym razem no, póki co nie są to najlepsze lata, więc udało się, zwróćcie uwagę, pierwsze zwycięstwo Alpine, najwyższa pozycja dla Peugeota. BOP chyba naprawdę dobrze tutaj funkcjonuje. Następne najście jest Bahrain. Ostatnia runda, na którą jedziemy silną ekipą moich patronów i moich widzów, tak więc będziemy tam trzymać kciuki i pilnować spraw na miejscu. 38 punktów będzie za zwycięstwo, bo to jest 8-godzinny wyścig. 14 punktów straty ma nasza załoga do prowadzącej załogi numer 51, ale 7 punktów z tyłu czai się Porsche. I paradoksalnie może się okazać, że to Porsche czające się z tyłu, tak jak i pomogło w Le Mans, tak być może i pomoże w walce mistrzostwo. Może znowu załoga numer 51 coś tam wykombinuje takiego, że ostatecznie Ferrari nie będzie miało wyboru i żeby zdobyć mistrzostwo świata, będzie musiało postawić na swoją prywatną załogę. Trzymajmy za to kciuki. Michał pisze, podbić nie można, to łapki dawać. Tak, poproszę łapki w górę. Jest to coś, co z całą pewnością mi pomoże. Przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejne wymówki Lewisa Hamiltona, które odrzuca jego rodak. Złośliwcy, jakich nie brakuje, w internecie wrzucali różnego rodzaju niepochlebne uwagi na temat tego, co się dzieje u Lewisa i u Ferrari. Zwrócili uwagę na to, że Sainz po przejściu do Williamsa wcześniej stanął na podium niż zrobił to Lewis Hamilton. Hadjar w Racing Bull się stanął na podium, pamiętajmy. I nawet Hülkenberg w Kicksauberze stawał na podium, a Lewis jeszcze nie. Ale to, o czym zapominają złośliwcy, to jest to, że Lewis Hamilton wygrał de facto wyścig, tylko był to sprint w Chinach, a że no, sprinty nie kończą się na podium, żeby jakby nie psuć wrażenia po głównym wyścigu, no to nie stał na podium, ale wygrał. I ja uważam, że sprint, mimo tego, że nie jest pełnym wyścigiem, dla mnie zwycięstwo w tym sprincie coś znaczy, nie? To jest coś takiego dużego. No ale generalnie opinia publiczna uznaje, że nie. Więc no, to zestawienie nie jest sprawiedliwe, ale sezon ma no, co najwyżej słabe, mówiąc w skrócie, jeżeli nie fatalne. Natomiast jeśli chodzi o to sprawiedliwie Lewisa, którego już jest całe gro, ja je zbiorę w ogóle, może dam jakieś na koniec sezonu, wszystkie wymówki i usprawiedliwienia, jakie dawano najlepszemu kierowcy w historii świata. Dlaczego dostał wciry od Charlesa Leclerca i no, po prostu radził sobie słabo.
Przy czym wszyscy zapominają prawie, że w Mercedesie też przegrywał. Więc Fred Vasseur mówi, że Lewis potrzebuje czasu. Sainz ostatnio powiedział i to powtórzył po raz kolejny, że on od razu był w dobrym rytmie w Williamsie, tylko po prostu pech sprawiał, że nie był w stanie osiągnąć tych dobrych rezultatów, więc on jakby wypisuje się z tej narracji, że po zmianie samochodu kierowcy muszą jeździć 10 lat, żeby się w ten samochód wjeździć, a już szczególnie najlepsi kierowcy w historii świata. Natomiast Fred mówi tak: nie wiem, czy nie jest tak, że nie doceniliśmy znaczenia tej zmiany. Spędził 10 lat w McLarenie, de facto 14, w tym 6 jako kierowca Formuły 1, bo wcześniej był w programie McLarena, a potem 12 lat w Mercedesie, ale to była pewnego rodzaju ciągłość. 2 zespoły z siedzibą w Wielkiej Brytanii, z tym samym silnikiem, w tym samym środowisku, więc to dla niego całkowita zmiana z życiu, w kulturze zespołu i we wszystkim. Zrobienie tego w 3 dni testów w okresie zimowym jest dość trudne, a myślę, że oczekiwania były ogromne. No jasne, że były, są i będą, ale musimy wszystko odpowiednio poukładać, to zajmuje czas, a my musimy też zarządzać oczekiwaniami i hałasem wokół zespołu. The GOAT. Lewis, kolejna, to już była wcześniej ta wymówka, ale ona jest w pewnym sensie nowa, dodana, że ostatecznie to sprowadza się do stylu jazdy, który jest jakby obcy z samochodem, z którym nie czuję się w 100% komfortowo. Myślę, że dla mnie jasne jest to, że no cóż, wiem, że jeżdżę tym bolidem przez cały rok, ale w poprzednich latach byłem częścią bolidu, który ewoluował z czasem. Czułeś się z nim komfortowo i znałeś styl jazdy na wylot. W tym roku przyjeżdżam na tor i muszę stosować ten nowy styl jazdy, który wciąż jest dla mnie obcy. To nie wydaje się naturalne, mówi najlepszy kierowca w historii świata. Zaraz. A w Mercedesie kto był wyżej w zeszłym roku w klasyfikacji? Przypomnijcie mi. Czy to nie byłaby George Russell? A w 2022 roku, kiedy Russell przeszedł do Mercedesa, kto był wyżej? Bo to jest jakby cały czas jest sprowadzone, że Lewis przeszedł do Ferrari, zmienił zespół i dlatego jest gorzej. A mi się wydaje, że na 3 ostatnie zespoły dwukrotnie pokonał go George Russell. W końcu w całym tym szaleństwie uwagę na to samo też ktoś inny zwrócił i jest to David Coulthard, bo wszyscy starają się totalnie pomijać, klapki na oczach. Nie było wcześniej Formuły 1, prawda? Zaczęło się od tego sezonu. Dziękuję bardzo, Jacku, za Twojego donate'a. I David Coulthard mówi tak: mam wrażenie, że Lewis stracił rytm pod koniec swojej przygody z Mercedesem, ścigając się u boku George'a. Nie tylko pod koniec, także na początku przygody George'a w Mercedesie stracił. To jest, jeszcze raz, to się wszystko lepi, zrobiłem o tym cały program, że no, jedynym takim logicznym wytłumaczeniem, jeżeli zakładamy, że jest najlepszym kierowcą w historii świata, to jest to, i to jest niegłupie tłumaczenie, że nie jest, że po prostu jego styl jazdy nie odpowiada współczesnej generacji samochodów. I jest nadzieja, bo kolejna generacja nie będzie tak bardzo polegała na docisku, a nie dolegała na pocisku. Polegała na docisku, że samochody będą znowu bardziej tyłem zachodziły, ale generalnie będą bardzo inne i to po prostu pomoże Lewisowi w jego naturalnym wykorzystywaniu, w pewnym sensie zarzucania tyłem, czy efektem wahadła w wejściu w zakręt. I po prostu to jest ten powód główny. To jest chyba największa nadzieja fanów Lewisa, który sprawiał, że Lewis po prostu nie jest w stanie się wjeździć w tę generację samochodów i musi poczekać na nową, co cały czas jeszcze nie licuje jakby z opinią najlepszego kierowcy w historii świata. Bo byli tacy, co się przysiadali do wszystkich samochodów i zawsze byli w nich szybcy i to bardzo szybko. No ale okej. Co dalej mówi Coulthard? Mieliśmy nadzieję, że odzyska go Ferrari, ten flow, że energia tifosi go żywi, ale to po prostu nie wypaliło. I to nie jest kwestia opinii, bo ja wiem, że będą ludzie, którzy powiedzą: jak śmiesz mówić coś negatywnego o Lewisie Hamiltonie. Tak, sam często mam kontakt z takimi ludźmi. Jak śmiesz mówić prawdę o naszym bożyszczu? A to wystarczy powiedzieć fakty, nie? Rzeczy, które się nie oceniać, nie mówić, że jest słaby czy dobry, tylko wyliczyć wszystkie rzeczy, które się wydarzyły i już jak śmiesz mówić, prawda? Nagie szaty cesarza jest taki super fajny opowiadanko, bajka. Ten facet jest świetny i był świetny, ale oceniany jest w porównaniu do swojego teammate'a. I to jest jedyna rzecz, która teraz stoi między nim a wielkim wynikiem. Musi konsekwentnie wyprzedzać Charlesa w kwalifikacjach. Dokładnie, to mówi David Coulthard. No tak, też mi się tak wydaje. I fakt, że Charles jest w tym Ferrari przed wojną, no to cały czas nie zmienia faktu, że Charles tytułu mistrza świata nie zdobył żadnego, a Lewis Hamilton 7, więc plus wcześniej George Russell w Mercedesie, już o tym wspominałem. Moi mili, w kwalifikacjach, łącznie z kwalifikacjami do sprintu, w tym momencie Lewis przegrywa z Leclerciem 5-15. Przy czym nie jest to zaskoczenie, bo od początku chyba żeśmy przewidywali, że jeśli chodzi o kwalifikacje, no to Charles po prostu będzie od niego lepszy. Natomiast co do wyścigów, no to ja nie przewidywałem, że będzie miał aż taką przewagę. Póki co jest 14-5 dla Leclerca
z wyjątkiem Chin, które no, zostały wyłączone z zestawienia, bo była podwójna dyskwalifikacja dla kierowców Ferrari. No i ma też 44 punkty straty do Leclerca na tym etapie. De facto powinien mieć 48 i powinno być 15-4 w wyścigach dla Leclerca, ale Lewis ściemił Baku, że źle ocenił i że jak zespół poprosił, żeby oddał pozycję Leclercowi, to on źle ocenił i był 0,4 sekundy z przodu. Nie? Siedmiokrotny mistrz świata źle ocenił i źle wyliczył i chciał oddać mu miejsce, ale się nie udało. Sure. Natomiast do tego jeszcze wrócimy. David Coulthard o tym. Tak, to są statystyczne fakty i chciałbym mieć jakąś wskazówkę, jak on to może odwrócić. Trudno mi wierzyć w tę całą zmianę kultury. To samochód wyścigowy. W końcu, tak mówię, to jest też samochód wyścigowy. Jeździsz w prawo i w lewo, masz gaz i hamulec. Owszem, jest inna terminologia, ale jednostka napędowa to jednostka napędowa. Oczywiście, docisk to docisk. Kiedy rozłożysz ten sport na najprostsze elementy, chodzi o człowieka i maszynę. A najlepsi w swoim szczycie potrafią to opanować. Tak, najlepsi kierowcy w swoim szczycie potrafią opanować zmianę samochodu. To się zdarzało już w Formule 1, że kierowcy zmieniali bolidę. Więc pytanie brzmi, i powiem to, czy on już jest po swoim szczycie formy? No, to jest otwarte pytanie. Być może jest trochę po swoim szczycie formy, a być może chodzi o kwestię bolidu, a być może jakby jego szczyt formy był wyolbrzymiony, dlatego że miał silnik o wiele mocniejszy przez lata od innych kierowców i status numer 1 kierowców w zespole. Mi się wydaje, że to jest jakby szereg różnych czynników. Więc tyle, jeśli chodzi o temat Lewisa Hamiltona. Przypomnę Wam o formacie Suppi, jest link na dole. Wasze wsparcie bardzo doceniam, są donaty, ale jest też to Suppi, które jakby zabiera mniejszą prowizję. Tak? YouTube to tak mówi, że 30, ale tak bliżej 40 Suppi praktycznie żadnej. Rzućmy okiem na Wasze komentarze. Znowu daj tak kciuka w górę. Też się dołączam. Sportowe kulinaria. Dwa szybkie pytania. Czy Ferrari powinno wziąć do fabrycznego WEC? Nie rozumiem. A, Roberta pewnie. Myślę, że powinno, ale nie wiem, czy mają w ogóle takie... No, zespół dziwnie działa, mówiąc szczerze. Mają super dobry samochód i są bardzo fajni. No, po prostu ja bardzo lubię pracować z tą ekipą. Zresztą tak samo jak miałem bardzo fajne kontakty z ludźmi z BMW. Chyba najlepsze z Formuły 1, z zespołów, w których jeździł Robert, nie tylko z BMW Sauber. No ale jeśli chodzi o kwestie operacyjne i tak dalej, no to tam różne się dziwne takie rzeczy dzieją, które sprawiają, że chyba nie wykorzystują pełnego potencjału. Drugie pytanie. Czy widzisz szansę, by RK był kierowcą testowym w Cadillacu? Pozdrawiam serdecznie. Bardzo wątpię, że chciałby w ogóle Robert być kierowcą testowym gdziekolwiek. Gdyby chciał, prawdopodobnie by do tego dążył, a nie dąży. Więc nie. Pozdrowienia z Muzeum Silverstone. O, bardzo mi miło, że znalazłeś czas, żeby w Muzeum Silverstone zobaczyć live'a. Dziękuję bardzo, Grzegorzu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Lewisowi paradoksalnie największą krzywdę zrobiła ta przewaga silnika, którą dysponował przez lata i która dawała mu tytuł od 2022 roku, kiedy jej nie ma, to okazuje się, że musi jazdą nadrabiać. Szkoda Hamiltona, pisze Darek. Chciałbym, żeby wróciły czasy jego rywalizacji z Maxem. Jest mi też szkoda Hamiltona, bo fakt, że pada taki mit, nie jest dla mnie jakąś największą radością życia. Nie? W sensie, że no to nie za dobrze wygląda dla całej Formuły 1. Tak samo jak nie za dobrze wyglądał fakt, że Sebastian Vettel zdobył 4 tytuły mistrza świata i teraz no, już mało kto o nim mówi, ale jak ktoś wymienia najlepszych kierowców historii i tu z tego sportu, to jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś kiedykolwiek wspomniał nazwisko Vettela, więc to jest taka, należy o tym milczeć, że 4 tytuły mistrza świata z rzędu zdobył facet, o którym teraz się nie mówi, że jest jednym z najlepszych w historii. Przeczytam Wam jeden fajny koment, który znalazłem, to już jakiś czas temu, Tops to napisał. Hamilton to koza bez woza. Koza, bo gołd. Jak nie ma dominującego bolidu i ogarniętego teamu, to jeździ przeciętnie. Cała prawda. Jest to kwestia dyskusyjna, czy aż tak przeciętnie. Chętnie do tej dyskusji zapraszam, natomiast z całą pewnością nie jeździ powalająco. Zostajemy przy tematach Hamiltonowych, ale od strony Felipe Massy, który walczy o wielkie odszkodowanie. Natomiast wydaje się, że na razie pierwszy tytuł mistrza świata Lewisa Hamiltona z 2008 roku jest bezpieczny. Dziś mija 17 lat od wielkiego przekrętu podczas Grand Prix Singapuru, o czym za chwilę. Massa chce 82 milionów dolarów odszkodowania za to, że FOM, czyli organizacja zarządzająca prawami komercyjnymi, najważniejsza w tym układzie, która teraz należy do Liberty Media, ale wtedy jeszcze nie, wtedy Bernie miał na tym łapę, i od Berniego Ecclestona właśnie, że wiedząc o przekręcie, jaki zrobiło Renault podczas Grand Prix Singapuru, nie anulowali wyników Grand Prix Singapuru 2008,
co dałoby mu konsekwencji tytuł mistrza świata. Oczywiście ktoś powie, że gdyby go honorowali, to Luis jeździłby inaczej. Jest to jakaś tam gdybanina. Natomiast no, fakt jest taki, że zgodnie z procedurami, jakie były już wtedy wyznaczone przez FIA, ten wyścig powinien zostać anulowany. I był na to czas jeszcze. Co się stało? Za namową rzekomo Flavia Briatorego i Pata Simonsa, czyli dyrektora technicznego ówczesnego Renault, nadal bardzo ważnej postaci Formuły 1, Nelson Piquet tak zaznawał, że rozbił się w takim miejscu, że wywołał neutralizację i musiał wyjechać safety car i w takim momencie, że akurat Alonso był pierwszym kierowcą jedynym, który zjechał na pit stop, miał zatankowany bolid do pełna, bo wtedy się tankowało w wyścigach, nowy komplet twardych opon i po zjeździe innych kierowców do boksu po prostu znalazł się na prowadzeniu. Co prawda Renault było w tamtym sezonie naprawdę słabe, ale w Singapurze nie da się wyprzedzać i w ten sposób sensacyjne zwycięstwo odniósł Fernando Alonso, który do dziś utrzymuje, że on nic o tym nie wiedział, w ogóle to ten... że nie wiedział, absolutnie nic nie podejrzewał. Fernando Alonso, tak bardzo inteligentny kierowca, ni cholery. Znaczy, nie oczekuję, że przyzna, natomiast no, come on, nie? Jasne, że wiedział. Facet, który jadąc w wyścigach i patrząc, zerkając na monitory, wie więcej o tym, co się w tym wyścigu działo, niż większość telewizorów przed telewizorami z live timingiem, nie wiedział, że coś jest nie tak, prawda? Jeżeli nie przed faktem, to post factum. Jeszcze raz, byłem na tym wyścigu, byłem chyba pierwszą osobą, która rozmawiała z Robertem, jak wyszedł z samochodu i on od razu powiedział, że coś było nie tak. Też jechał w tym wyścigu i był wkurzony, bo mógł w tym wyścigu być na podium albo być może nawet wygrać, gdyby właśnie nie ten numer. No i cóż, rok później Nelson Piquet dowiedział się w 2009 roku, że nie będzie miał przedłużonego kontraktu i w związku z tym w ramach zemsty po prostu zaczął sypać. Powiedział, że to był przekręt i że taka rzecz się wydarzyła. Początkowo Flavio Briatore miał dożywotni zakaz wejścia do padoku Formuły 1, ale jako, że mu tego ostatecznie nie udowodnili, no to teraz jest znowu szefem ekipy Alpine. Już dawno temu mógł wejść do padoku. Natomiast Pat Simons szykuje właśnie do debiutu zespół Cadillaca, a był wcześniej dyrektorem technicznym całej Formuły 1 po takim przekręcie, ale oczywiście no, ostatecznie to było, zdaje się, słowo na słowo. I od czego się zaczęła obecna afera? Myślę, że zaczęło się od tego, że Lewis Hamilton zaczął niepochlebnie wyrażać się o Briatorem i starszych generalnie kierowcach i tak dalej i mówić, że Lewis Hamilton, który walczy o równość oczywiście na świecie i inkluzywność, powiedział, że tych starych to powinno się w ogóle nie powinno się ich słuchać i publikować. No właśnie, to typowa hipokryzja to się nazywa. I że oni zawsze mu próbują zrobić krzywdę, a to było tak, że Jackie Stewart powiedział, że on nie uważa, że Lewis Hamilton jest najlepszy w historii, tylko jego zdaniem najlepszy w historii to był Fangio, zdaje się. I kiedy mu to przytoczono, to Lewis poczuł się dotknięty i zaatakowany znowu przez starszego kierowcę. Nie wiedział dlaczego, co ja mu takiego zrobiłem, że on mnie tak zaatakował, bo uważa, że ktoś inny jest najlepszym kierowcą w historii. Przy czym Stewart dodał, że Lewis jest super i tak dalej, ale dla niego ci starsi kierowcy, ci, którzy ścigali się w klasycznych czasach, to właśnie Fangio był tym najlepszym, największym. No ale Lewis wziął to bardzo do siebie. No i zaczął mówić o tym, że ci starzy to w ogóle gadają głupoty i że nie powinno się ich słuchać, że są oderwani od obecnego świata. I Bernie w wywiadzie rzucił coś takiego, że oni wiedzieli o tym, że to był przekręcony wyścig, ale z Maxem Mosleyem, ówczesnym prezydentem FIA, który był tak naprawdę człowiekiem Briatorego, nic z tym nie zrobili, żeby uniknąć potężnego skandalu. To były czasy, kiedy Hamilton jeździł na specjalnych prawach, wywożony na tor ze żwiru, kiedy staje 8-9 innych bolidów stało. Lewis jako jedyny w 2007 roku wyjedziony na tor, żeby mógł kontynuować start w Grand Prix Europy. To było na Nürburgringu na przykład. I był totalnie nietykalny, co by się nie działo, po prostu mógł robić wszystko. Więc to chyba chodziło o to, żeby generalnie uniknąć skandalu i żeby ten kierowca nie stracił tytułu. No i dodał jeszcze, że Massa został oszukany w walce o tytuł, na który zasłużył i że patrząc na to wstecz, no to wynik Grand Prix Singapuru powinien zostać po prostu odwołany. No i Massa, jak to usłyszał, to że zagotował, poszedł do prawników, bo uważa, że mu się mistrzostwo świata i miałby to mistrzostwo, gdyby FIA postąpiła zgodnie z procedurami. No i cała tam guano wpadło w wentylator, jeden wielki rozbrysk. Jeszcze zwrócę uwagę, po zakończeniu wątku znowu zwrócę uwagę na Wasze komentarze i wtedy poproszę ewentualnie o pytanie albo dwa. No i teraz, kiedy to już się jakby rozbryzgło, no to Bernie trochę tam się wycofał z tego, chyba nie chciał, żeby to zaszło aż tak daleko i mówi tak.
To wypowiedź z wywiadu, który dałem komuś w Niemczech. Facet nie mówił za dobrze po angielsku i robił notatki, a potem podchwycił to ktoś w Anglii. Prawnicy moi, FIA oraz Formuły 1 nie rozumieją, jak można posłużyć się tym w sądzie. Więc nagle mówi, że nie, tutaj tego to była dawno nieprawda, ja mówiłem niewyraźnie, on tutaj po angielsku mówił tylko być i móc. Na pewno. Szkoda, że nie nagrywał na dyktafon, a może nagrywał, tylko teraz to nagranie jest bardzo, bardzo dużo warte. No tak czy inaczej. Twierdzi teraz, że nie, no facet tam nie rozumiał i tak dalej, nieporozumienie. Tak naprawdę nic takiego nie miałem na myśli. Natomiast dowiedział się też, dlaczego wcześniej nie reagowali po prostu na tę aferę. Bo można było albo od razu, albo kiedy zeznał Piquet. Mówi tak, nie było na świecie siły, aby ktokolwiek zmienił wyniki, czy odwołał ten wyścig. Mówi wszechmocny wówczas Bernie, który totalnie rządził i kręcił całą Formułę 1, mógł zrobić wszystko. I miał do tego jeszcze do dyspozycji swojego prezydenta Maxa Mostoya, który był jego przyjacielem, który był jego byłym prawnikiem i był jego człowiekiem w FIA. Czyli jakby te dwa ciała, które rządziły Formułą 1, były tak naprawdę scalone w jednym ręku Ecclestona i nie dało się nic zrobić. Z całą pewnością nie dało się nic zrobić. Zawsze dzieje się coś takiego, że ktoś chciałby anulować wyniki, gdyby mógł. Zwróćcie uwagę na ten cytat, że zawsze dzieje się coś takiego. Znaczy nie chodzi o każdy wyścig, ale chodzi mu o wiele wyścigów. Czyżby to był aż tak przekręcony sport? On to rzucił znowu. Wydaje mi się, że to chlapnął tak jak w poprzednim wywiadzie, ale to nie jest takie, wiecie, to jest wypowiedź faceta, który zna ten sport i kręcił nim, rozbudował go. To jest bardzo ważne zdanie, bo dotyczy realiów Formuły 1. W mojej opinii dotyczy głównie kwestii technicznych. Ale też sędziowanie daje dużo do życzenia i dawało przy różnych okazjach. Jeszcze raz, sezon 2007-2008, jeden kierowca totalnie nietykalny. Po prostu nie było przewinienia, które by sprawiło, że dostałby karę. Może tam w pewnym momencie się zaczęło. Jedno już naprawdę bardzo grube. Ale moim zdaniem dotyczy głównie kwestii technicznych, bo czasami jak się poszukacie źródeł, to znajdziecie nawet realne opisy sytuacji, w których były jakieś przekręty. Nie wiem, no przekręt Ferrari z silnikami na przykład, gdzie Ferrari się przyznało FIA, tego nigdy nie uznano do końca, co zrobiło i dzięki temu uniknęło większej kary. Ale generalnie, no come on, to był wielki przekręt. Przekręt Ferrari w 1999 roku w Grand Prix Malezji z bocznymi tablicami, bargeboards, gdzie wykorzystano totalnie przepis z czapy, żeby dopasować go, żeby nie dać im dyskwalifikacji z tego wyścigu, tylko po to, żeby walka o mistrzostwo trwało do ostatniego wyścigu. Bo inaczej Häkkinen zostałby mistrzem świata już po Grand Prix Malezji, a tak trzeba było zaczekać do Japonii i tak Häkkinen był mistrzem świata, ale przynajmniej była walka w ostatnim wyścigu, coś na co czekano. Ja nie mogę powiedzieć o tych sytuacjach, ale znam kilka sytuacji, kiedy wiedziano mniej lub bardziej, że coś w danym bolidzie jest nie tak, ale FIA nie reagowała. Inne zespoły też ostatecznie nie były w stanie tego przeforsować. Więc Bernie mówi o tym w tym cytacie, że de facto jakby się na tym zastanowić, to jest o wiele więcej wyścigów i sytuacji, w których można by było żądać do tego, żeby wyniki tego wyścigu zostały zmienione albo odwrócone. No i tego się nie robił, bo by się chyba całe mistrzostwa zawaliły. No i co mówi dalej Bernie? Nie było ku temu sposobu. Max wiedział, że jest za mało dowodów w tamtym momencie, aby cokolwiek zrobić. Zaczęło się dopiero, gdy młody Nelson postanowił coś powiedzieć. Gdy dowiedział się, że nie dostanie fotela wyścigowego na kolejny rok w Renault. Max nie mówił, że powinniśmy to zatuszować, tylko że nie było to dobre dla wizerunku tego sportu. No i okej. Nawet jeżeli w 2008 roku oni nie zauważyli, nie widzieli, a kierowcy jadący w wyścigu to zauważyli, widzieli, że coś się stało, nie tak, albo nie mieli dowodów, żeby to udowodnić, to w 2009 roku mieli. I teraz jak ktoś powie, że nie sposób odwrócić wyników mistrzostw świata po 17 latach, czy 16, bo to było dawno temu nieprawda, trochę to jakby, zdaje się, że był taki kolarz Armstrong, który stracił swoje wszystkie zwycięstwa w Tour de France, bo się okazało, że jechał na dopingu, ale okej, inna sytuacja, ale to dawno jakby sięgnęli bardzo wstecz. No dobra, no to jeżeli teraz się nie da, no to przecież w 2009 roku to był rok po mistrzostwach świata 2008. Więc skoro wiedzieli, że wyścig był przekręcony i to uznano i przyznano kary Bratoremu i Simonsowi, dlaczego wtedy nie odwołano tego wyścigu? Wtedy to był tylko niecały rok po zakończeniu mistrzostw, więc wtedy był moment, żeby to zrobić. Pytanie, kogo stronę wytrzymacie najmilsi w tym całym rozgardiaszu i przypominam, nie wiem jak to się robi, bo nigdy nie podbijałem live'a, ale ponoć jest taka opcja, więc będę wdzięczny. Tutaj widzę jakieś oceny. 70% to samochód, tylko 99% to samochód. No nie, to nie tak. Z jakiegoś powodu Max Verstappen ciągle walczy w mistrzostwach świata, mimo tego, a jego koledzy zdobyli po parę punktów. Z jakiegoś powodu każdy zespół byłby w stanie wyciągnąć grube pieniądze, gdyby je miał, żeby Verstappen u nich jeździł. Mimo tego, że to
Więc owszem, samochody są ultra ważne i bez samochodu dobrego niewiele da się zrobić, ale jednak ostateczną różnicę robi kierowca. Więc moim zdaniem zawsze to będzie 50-50. Musi mieć sprzęt pierwszej kolejności, to z całą pewnością, ale potem jest kilku takich zawodników, którzy po prostu dają Wam pewność, że wyciągnę z tego samochodu 110%. Więc to nie jest tak mówienie, że to tylko samochody. No nie, to jest absolutnie półprawda. Jest też, widzę jakiś tak chwalisz Maxa, to wytłumaczysz, że przeciętny Ricardo wygrywał z nim regularnie? Obudźcie. Max Verstappen, znaczy po pierwsze nie wygrał regularnie, to go pokonał. Po drugie, Max Verstappen jechał swój drugi sezon Formuły 1 i miał wtedy 18 lat. A Daniel Ricciardo był bardzo dobrym kierowcą wtedy i jechał, nie będę liczył który sezon, ale już któryś i był po prostu bardzo dobrym kierowcą. I owszem, natomiast jeżeli Lewis Hamilton jest taki zajebisty, to czemu nie wygrał z Alonso, bo nie wygrał, przegrał z Buttonem, przegrał z Rosbergiem w walce o Mistrzostwo Świata, 2 razy z Russellem, a teraz przegra z Leclerciem. Skoro jest najlepszy w historii świata, to dlaczego mamy przebudzać ludzi? To dlaczego jest najlepszym kierowcą w historii? Że tak zadam pytanie. Kochani, nie wszystko zależy od samochodów. Różnicę robią kierowcy. To, że ktoś tego nie widzi, to nie znaczy, że tego nie ma. A to, że Verstappen jeździ doskonale, było widać od jego pierwszego sezonu Formuły 1. To jest kwestia pozycjonowania się na torze, jego odwagi, tego, że nie dało się rozstawiać po kątach i po prostu tego, ile wyciągał z danych sytuacji. I przede wszystkim średnia pozycji zajmowanych na mecie. Czyli optimum cały czas samochodu. I te rzeczy po prostu widać. Tylko nie każdy jest w stanie tego dostrzec. Dobrze, pójdziemy sobie teraz. Nowa wymówka Ferrari, to jest temat, który mnie szczególnie cieszy, bo jest w nim dużo takiego politykowania, o którym zawsze mówię. I tutaj Fred zabłysnął. Właśnie Mercedes wyprzedził ich w Mistrzostwach Świata. A i tak mają szczęście, że dobiera teraz, bo gdyby Red Bull miał 2 kierowców, a nie jednego, no to od dawna byliby na 4. pozycji. Coś, na co zwrócił uwagę Jacques Villeneuve zresztą. No ale przecież Ferrari radzi sobie świetnie. Mimo tego przedłużyli kontrakt Freda na wiele lat. No i Fred ma już tłumaczenie na kolejne lata problemów, jakie może mieć Ferrari. Chyba że się uda, nie? Ale jak się nie uda, no to będzie ma wytłumaczenie. Mówi w podcaście Beyond the Grid. Jest dość intensywnie. Na pewno pod względem sportowym mamy wzloty i upadki. Zawsze chcemy osiągnąć więcej, ale ogólnie powiedziałbym, że to pozytywne, że w ciągu ostatnich 2 lat odnotowaliśmy znaczny postęp. Odnotowali znaczny postęp. Czyli tak, teraz są 3, a powinni być na 4. pozycji w ramach tego znacznego postępu. No bo się o wiele... W zeszłym roku faktycznie byli na 2. pozycji, prawie zdobyli Mistrzostwo Świata i to był ten postęp. Wcześniej byli na 3. pozycji w 2023 roku. W 2022 roku byli na 2. pozycji. No co prawda Red Bull wszystkim odjechał, ale byli na 2. pozycji, więc no generalnie byli jakby jeszcze przed nim byli w czołówce. W 2021 byli na 3. pozycji. No w 2020 było na 6, ale to chyba było właśnie po tym przekręcie z silnikami. W 2019 byli na 2. pozycji. W 2018 byli na 2. pozycji Mistrzostwa Świata Konstruktorów. W 2017 na 2. pozycji Mistrzostwa Świata Konstruktorów. 16 na 3. Gdzie ten postęp? Gdzie ten postęp? Bo właśnie są w najlepszej drodze do najgorszego miejsca w mistrzostwach, a na które zasługują de facto od sezonu 2020, gdzie byli na 6. To gdzie jest ten postęp Ferrari? Nie ma go. Cały czas są albo w tym samym miejscu, albo teraz będą trochę niżej w tym samym miejscu. No i co dalej mówi? Nie doceniłem początkowej inercji, czyli chodzi o ten rozpęd zespołu, że szedł na dawnych zasadach. Mówi, były szef Saubera, a wcześniej były szef Renault, czyli facet z dużym doświadczeniem Formuły 1, z ogromnym doświadczeniem i wielkimi sukcesami w kategoriach juniorskich. Przyszedł do Ferrari i okazało się, że zespół jakby ma swoją organizację, swoich ludzi, swoje przyzwyczajenia i że nie można z dnia na dzień zmienić tej organizacji i podejścia tych ludzi. Proszę bardzo, cóż za odkrycie. Odbudowanie czegoś lub robienie rzeczy inaczej zajmuje czas, ale to w porządku. Najważniejsze jest to, że nastrój w zespole, nawet jeśli jesteśmy emocjonalni, nawet jeśli jesteśmy latynosami, znaczy no, Latino, kultura południowa, tak, południowcami bardziej o to chodzi. Nawet jeśli mamy złe wyniki czy złe sesje, to trudne, ale ostatecznie nastrój jest po stronie pozytywnej. No oczywiście, że tak. Nie ma się co tutaj załamywać, po prostu Coco Jumbo i do przodu, prawda? Co by się nie działo. Titanic Tony, orkiestra gra. No i kluczowa wypowiedź. W dzisiejszej Formule 1, jeśli chcesz kogoś zatrudnić lub trochę zmienić organizację, zajmie to 2 lata. Weźmy na przykład Loika Serę, czyli dyrektora technicznego obecnego, do spraw podwozia, który dołączył do zespołu 8 miesięcy temu. Rozmowy zaczęliśmy za 2 lata temu. Pierwszym bolidem ery Loika będzie kolejny bolid. To oznacza, że to prawdopodobnie 3-letni projekt, 3 lata jeszcze.
I nie jestem pewien, czy dzisiaj Formuła 1 i świat w ogóle są skłonni dać komuś 3 lata. Ferrari co roku, na następny rok ma być ich, raz na jakiś czas potrzebują kilku lat. Jeśli spojrzysz na niektórych naszych konkurentów, jak Alpine, zmieniali oni, szefa zespołu, bo to o to chodzi, co roku przez ostatnie 8 lub 9 lat. Szefa tego, prawie. Jeśli musisz czekać 3 lata, żeby coś osiągnąć, a zmieniasz wszystko po roku, to nie jest ten sam horyzont czasowy. Czyli tutaj tłumaczę, dlaczego dostał kolejnych kilka lat. Czyli kochani, Fred potrzebuje kolejnych 3 lat, żeby Ferrari zaczęło wygrywać i za te 3 lata, jak nie będzie wygrywało, to z całą pewnością coś tam się wymyśli. Natomiast Lewis, którego chroni Fred oczywiście, jak Częstochowy, spytany, czy Ferrari może być bliżej czołówki w końcówce sezonu, mówi: McLaren był z przodu przez cały rok, nie zrobiliśmy żadnych kroków, aby się poprawić, więc jesteśmy o kilka kroków za nimi. Red Bull, jak sądzę, wprawdził ulepszoną podłogę w ostatnim wyścigu, więc teraz przyspieszyli i trzeba się spodziewać, że prawdopodobnie wygrają więcej wyścigów. Oddałbym wszystko za ulepszenie. Powiedział, że nie oddałby wszystko, tylko by za tego. Nie wiem, czy mogę, znaczy nie, żeby zapił, tylko żeby... Nie wiem, czy można mówić takie rzeczy tutaj, bo to wiecie, zasięgi i tak dalej. Że za to ulepszenie to by naprawdę zrobił coś bardzo niecnego, ale oczywiście go nie mamy. Musimy się więc skupić na samochodzie na przyszły rok, więc pozostaje nam lepiej optymalizować i realizować. Mówi po ostatnim wyścigu, kolejnym nieudanym, Lewis Hamilton. I na koniec króciutki temacik, bardzo, bardzo romantyczny. Jest on o beznadziejnej miłości Charlesa Leclerca, który został spytany przy Grand Prix Azerbejdżanu, co powstrzymuje go przed szukaniem miejsca w innym zespole. Sami zadajecie te pytania, ja zawsze odpowiadam, gdzie ma pójść? Do Detroit. W sensie z Ferrari można pójść tylko i wyłącznie do ekipy, która gwarantuje walkę o Mistrzostwo Świata. Po pierwsze, nie ma takiej ekipy, która totalnie gwarantuje, ale jest ekipa, która daje duże nadzieje. Przed przyszłym sezonem będzie reset, ale przed tym pewnie byście stawiali na McLarena, który był zajęty. Więc albo team, który może zdobyć Mistrzostwo Świata, albo Ferrari. No bo wiecie, no, lepiej płakać w Ferrari niż w autobusie. Chociaż moim zdaniem najlepiej jest nie płakać. Ja wolę być szczęśliwy w autobusie niż płakać w Ferrari osobiście. To jest inna sprawa. A takie rzeczy są możliwe. Off topic, są badania, które wskazują, że to jest jakiś niewielki próg, typu 20 albo 40 tysięcy dolarów, jak się zarabia rocznie. To jest mocno uśrednione i się mocno zmieniło, bo inflacja i ciężkie czasy, ale generalnie jest to relatywnie niewielka kwota, która jak się osiągnie, to żadne powyższe apanaże absolutnie nie wpływają na wasze szczęście. Wręcz dowodzi się, że wyższe i daleko wyższe mogą się łączyć z nieszczęściem. Więc nie wiem, dlaczego o tym mówię. W kontekście Leclerca. W każdym razie Charles nawet coś takiego, na pytanie, już mówiłem o tym w programie, nie odpowiedział wprost, ale no, zostało to tak przyjęcie, że uznał, że nawet woli jeździć Ferrari niż zdobyć Mistrzostwo Świata w innym zespole. Moim zdaniem to ja bym tego tak nie zinterpretował jako autor tego tekstu. Wątpię w to bardzo. Natomiast Charles mówi tak: dlaczego w ogóle jest w tym Ferrari, a się nie przenosi nigdzie indziej? Ponieważ bardzo kocham ten zespół. Myślę, że to jest ta odpowiedź. Zawsze kochałem Ferrari i stąd czerpię motywację, jak wszyscy kibice de facto. Ponieważ chcę przywrócić Ferrari na szczyt, bez względu na to, ile czasu to zajmie. Będę robił absolutnie wszystko, dopóki nie przestanę wierzyć w ten projekt. Ale w tej chwili jestem w pełni zaangażowany, w pełni nad tym pracuję i to mnie motywuje. Kochany Karolek, to jest naprawdę tak poczciwy chłopak, tak fajny. Wyśmienity kierowca, moim zdaniem, jeśli chodzi o ściganie tuż obok Verstappena. Myślę, że ciekawe, co wy sądzicie. Dla mnie czołówka teraz w Formule 1 najlepsi kierowcy to są Verstappen, Leclerc i Russell. Co do Fernando mam pewne wątpliwości ostatnimi czasem, no ale jego potencjał niegdysiejszy, tak, i talent to absolutnie na tym poziomie. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że Piastriego jakoś nie doliczyłem do tej trójki i z Norrisa też nie zamierzam, mimo tego, że są bardzo dobrymi kierowcami, bardzo, bardzo blisko. Bo w Formule 1 między kierowcą genialnym a mega dobrym różnica jest mikro, ale się objawia w różnych takich wydarzeniach na torze. A wy jak uważacie? Jak wy obstawiacie tych kierowców? Kochani, dziękuję wam serdecznie za to dzisiejsze spotkanie niedzielne. I co? Przypominam, są jeszcze materiały poprzednie, bardzo ciekawe, na które was zachęcam, szczególnie do Drive'a z Robertem. Drive kolejny we wtorek, mamy kolejnego super gościa. I co? Jedziemy z weekendem w Singapurze. Tak więc dzięki serdeczne za oglądanie, za wszystkie donaty, za wszystkie kciuki do góry, na które cały czas jest czas, że tak sobie zrobię tautologię. I co? I życzę wam wspaniałej niedzieli, jest tak gorąco i pięknie, ale nie tu. I jesteśmy w touchu. Do następnego.